Cześć, mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiaj porozmawiamy o Daiso. Powiemy Wam, co to za sklep, pokażemy produkty beauty, które nam się z niego sprawdziły, które polecamy i takie, które nie do końca przypadły nam do gustu. Pokażemy Wam całkiem sporo zakupów, bo byłyśmy na zakupach i jest ich naprawdę dużo, więc nie ma co przedłużać. Zaczynamy może od czego? Może od tego, co to jest za sklep, bo jeżeli byliście w Korei, to na pewno odwiedziliście Daiso, a jeżeli nie, to dużo przegapiliście. Ale co to jest za sklep? To jest sklep, który ma bardzo tanie produkty i tam sprzedają absolutnie wszystko. Tak, i chyba można go przyrównać trochę do takich polskich, wszystko za 5 zł. Tak, coś w tym stylu. Tylko to, co jest teraz ciekawe, to, że właśnie jest bardzo dużo beauty produktów. Tak, w ostatnim czasie właśnie ten dział bardzo popularny się zrobił i Daiso chyba wykorzystuje ten hype na tanie produkty i chyba chce uskrzynąć? Twój mąż przyjechał. Tak. Uskrzynąć? Wziąć? Uszknąć? Uszknąć? Usknąć? Wziąć może? Te produkty są tanie, więc głównie dedykowane. Można myśleć, że są dla nastolatek, ale nie tylko. Teraz ja widziałam, że na przykład jest nowy produkt z retinolem, którego jeszcze nie widziałam w Daiso, a widziałam go na stronie. Tak, wspominałaś mi dzisiaj, ale też chyba zaczynają też wypuszczać produkty nie tylko i wyłącznie dla jednej grupy wiekowej, Tak. ale też dla różnych grup wiekowych, bo masz jedną maseczkę, która ta linia taka dla starszych, wydaje się dla starszych, dla starszej grupy wiekowej. Tak, zdecydowanie. I to jeszcze może wspomnimy tak szybko, jakie marki możecie tam znaleźć. Tak. Bo jest bardzo dużo marek, takich dużych koreańskich kosmetycznych marek zajmujących się pielęgnacją i kosmetykami kolorowymi też, które pojawiają się w Daiso w trochę tańsze, wypuszczają takie jakby tańsze serie. Tak, tak. Na przykład jest co? Jest Too Cool for School. To te moje produkty, tak one się nazywają. Jest na przykład Ipkin, Tak. jest Clio. Jest Clio, jest BRTC, tutaj masz, jest VT. Tak. A VT możecie kojarzyć właśnie z filmu o Video Shot. tak. To jest ta sama firma. I jest też właśnie Nature Republic, O. To jest Farmaceutyczna. tak, Singmul One i jest też Dr. G. I jak widzicie, jest całkiem sporo właśnie znanych marek, które promują swoje produkty także w Daiso. I przejdźmy może do naszych nowości i produktów, które lubimy. Co może na początek? Okej. Dobra, Monika, zacznij, bo ty chyba masz troszkę mniej tych produktów. Dobra, zacznę może od moich ulubionych produktów. Jednym z nich jest właśnie taka miseczka do mycia pędzli w kształcie króliczka. Martyna, idąc za moim Zainspirowałam przykładem, się tak, trochę też Moniką. sobie kupiła, tylko Martyna ma troszkę większą, ja mam taką mniejszą i chyba była różnica w cenie, chociaż ja nie pamiętam, ile ona Ja też nie kosztowała. pamiętam już teraz. Ale no, ona się sprawdza, to nie jest jakiś taki, nie wiem, może produkt. Game changer? Znaczy to jest game changer, ale wydaje mi się, że są też podobne produkty. Nie mam zielonego pojęcia, ale to co jest plusem to, że jest to bardzo tani produkt, bo Tak. twój kosztował chyba 2000, a moje właśnie 1000 albo 2000, więc to się waha w przedziale pomiędzy 3 a 6 zł. Tak, i ja na przykład go wypróbowałam właśnie ostatnio do moich pędzli i spójrzcie, one były po prostu brudne. Od korektorów, od różnych innych dziwnych rzeczy z mojej twarzy i bardzo ładnie wyczyściło. To przy okazji już jak mówimy Tak. o tym, to powiem, że zakupiłam ten płyn do mycia tych produktów właśnie, tych Pędzli? pędzli i wiecie co? Mi się podoba. Powiem Ci szczerze, że fajnie to czyszcza. Długo nie musiałam, trochę se tak stałam, sekunda i już było czyste. Więc naprawdę fajnie, szybko wyczyszczone. Moja kolejna polecajka to maseczki do twarzy. Jeżeli jesteście w Daiso, to właśnie, firma, o której nie wspomniałyśmy, to JM Solution, znana właśnie z masek. I ja tutaj wypróbowałam dwie kojące maski, są naprawdę spoko, jeżeli myślicie o tej cenie, bo jedna kosztuje 1000 koreańskich wonów, są trochę grubsze te płachty, ale co kto lubi, mi to troszkę przeszkadzało, ale za tą cenę wydaje mi się, że jest naprawdę ok. Więc... Też na prezent chyba warto wykorzystać takie tańsze maseczki, bo też nie wiadomo, czy ktoś lubi, czy nie, a sprezentować, spróbować, czy się w ogóle coś takiego spodoba. Tak, no bo plus nie każdy jeżeli... lubi.
To też fakt, no plus jak jedziecie do Korei, to nie wiem, wracacie, chcecie kupić prezenty dużej ilości osób, to jednak... Cena gra. Tak, rolę. gra rolę, a to jest popularna firma, więc to nie jest takie no name. No właśnie, to nie jest coś takiego, jak możecie na przykład to kupić na Miodą, te wielopaki, Tak. które nie do końca wiadomo tak naprawdę jaka to firma. Tak. No, A to jest duża firma, też dużo osób pewnie zna. I kolejna moja polecajka to właśnie maska z Glinki z Viti i to jest maska, która jest też kojąca, bo ma dodatek sticka i ona nie zasycha na skórze, jest naprawdę super. No jedyny minus to właśnie mało eco-friendly, bo to jest wszystko pakowane osobno i ilość jest naprawdę zatrważająca, więc myślę, że spokojnie Starczy. 2 osoby by to mogły wypróbować i już I poczekajcie, No. bo może nie powiedziałaś, bo to jak kojarzycie na przykład maski w Polsce z Glinki, to są one bardzo raczej takie do rozrobienia, a ta maseczka już jest gotowa. Czyli jak wyciągacie ten produkt, od razu go nakładacie na twarz, nie musicie rozrabiać z wodą, więc to jest taki gotowy produkt. Chociaż nie ma też masek takich po Właśnie prostu nie w Polsce. kojarzę, żeby W były. Korei są, aczkolwiek no nie wiem. A, dajcie znać nam w komentarzach, Tak. jak to w Polsce Jak to oczywiście. wygląda? Właśnie, ostatni już Dziwaczek. produkt, który, no tak, to nie jest jakiś niezbędny produkt, ale trochę śmieszny, ma w środku taką twardą gąbkę i to po prostu jak użyjemy pędzla, tutaj użyję Martyny czystego Tego pędzla, pędzla do brudnego. to tutaj po prostu używacie sobie cienia i macie tylko jeden pędzel, chcecie użyć go znowu, a już dużo produktu macie na tym pędzlu, no to sobie po prostu tak czyścimy. I on powinien być dużo czystszy. Ja próbowałam, sprawdza się to, no nie ma jakiegoś zatrważającego efektu i tak te pędzle trzeba myć, ale no taka śmieszna rzecz. A nie jest drogi, a Nie jest wielokrotnego użytku Użytku. także jest. Tak, prawda. Dobra. Teraz przechodzimy do Martyny. Dobrze, to ja może zacznę od czego. Ja nie mam tyle produktów właśnie, raczej nie może ulubionych, ale nie mam tyle produktów takich pielęgnacyjnych. I tu widać właśnie naszą różnicę. Różnice. Ty masz więcej kolorówki. Tak, ja mam dużo więcej kolorówki z tego co widzę i może właśnie zacznę od moich ulubionych produktów, które już wiele razy Wam polecałam i jest to na przykład to, choć ostatnio wiem, że jest dużo lepszych produktów, teraz już jak zaczynam coraz więcej testować, ale myślę, że za tą cenę Cushion to jest naprawdę dobry produkt, który ładnie kryje, ładnie zostaje na naszej buźce, nie daje jakiegoś mocnego efektu. Wiem, że Monika nie za bardzo, ale ja bardzo to lubię. Ja zawsze lubiłam mocniejszy efekt i to mi się sprawdza. Naprawdę fajną szczoteczkę ma, fajnie rozczesuje włoski i fajnie się nakłada. To jestem za. Czyli to jest produkt na brwi, tak? Tak, właśnie nie powiedziałam Tak, oczywiście. właśnie nie powiedziałam. Produkt na brwi. Mam też moje takie malutkie kredeczki. Widzę, że gdzieś mi zwiał inny kolor i ja bardzo je lubię, chociaż one za długo nie zostają, ale dają fajną, cienką kreskę. Tak, to która- jest duży plus, że Tak. są takie cieniutkie za tą cenę. No, ile to kosztowało? No, 2000? 2000? No, No więc też koło 6 zł. no nie dużo, a naprawdę fajny produkt, nie jest za duży, a naprawdę na długo starcza. Kolejnymi produktami, które polecam właśnie także z kolorówki, no to są te dziwne, ale to jest tak tanie, to kosztuje 1000, ładnie się rozprowadza. No tak, taka szminka Nivea. Tak, i to jest taka szminka Nivea, ona już widzicie, już trochę jest przerzuta przeze mnie, ale nie robi mi plamy na twarzy. Jeżeli chcemy lekki kolor na ustach mieć, a nie chcemy na przykład, nie mamy lusterka, nie mamy gdzie się dobrze przejrzeć, Tak. to nie zrobi Ci burdel na buźce, nie? Znaczy na ustach. I to samo się tyczy tej, nie? Taki dziwny produkt, jest bardziej intensywny i Taki bardziej glow chyba, nie? tak, jest bardziej glow. To jest produkt, co może dopowiem, który jest bardzo popularny na koreańskim YouTubie. Widziałam go w wielu shortsach, dużo osób go poleca. No właśnie, więc to chyba wszystkie produkty, które chciałam Wam powiedzieć. No właśnie nie mam takich produktów beauty, raczej nie beauty, tylko pielęgnacyjnych, które bym mogła polecić. No dobra, jeszcze ostatnia rzecz to z takich akcesorii, to mam właśnie tą gąbeczkę. Gąbeczka fajna jest przyjemna, za tą cenę naprawdę Tak. warto 1000 kupić. wonów.
Tak, ja myślę, że w Polsce za 3 zł gąbeczki nie znajdziecie już teraz. Więc warto się obkupić w taką, jeżeli nie chcemy za dużo wydać, a tych gąbeczek jednak troszkę schodzi, jeżeli lubimy makijaż i korzystamy z makijażu. Tak, to prawda. Zgadzam się. To teraz co? Nowości. Nowości, Co właśnie. sobie zakupiłyśmy? To Monika, zacznij, bo ja już zacznę. muszę odetchnąć. Tak, ty sobie trochę odetchnij i ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła sobie masek do wypróbowania. Dwie właśnie z JM Solution, takie bardzo, mi się wydaje, że te będą fajne na prezent. Tak, te będą rewelacyjne na prezent. Ja myślę, że tym bardziej w Polsce takie właśnie urocze, słodkie. Tak, a tutaj nawet taki orientalny vibe. Ale w ile kosztuje? No właśnie jedna kosztuje 1000 koreańskich A, wonów, no to więc naprawdę. 3 zł, więc to ta wydaje mi sama się, że cena jest cena jak... jest taka sama, nie? No. Więc wydaje mi się, że coś takiego wygląda zdecydowanie bardziej estetycznie, bardziej jako prezent. No i to jest firma duża, każdy ją zna. Ich tam było więcej rodzajów, ja sobie wzięłam dwie do wypróbowania. Tutaj z takich ciekawych to właśnie maska błotna, ale w płachcie. To jest taka nowość chyba, co? Właśnie ja nigdy nie widziałam takiej maski za bardzo i ją tylko trzeba długo trzymać, bo tu jest napisane, że 30 do 40 minut, co może być minusem, ale no jestem ciekawa, jak to się sprawdzi, bo właśnie coś takiego śmiesznego i to ma pomóc w walce z porami. I to, co już wspomniałaś na samym początku, to właśnie jest z takiej linii może dla troszkę starszych osób, linii z żeńszeniem. I to też idealnie myślę, że na prezent, bo jednak żeńszeń, Korea, żeńszeń to są takie razem. Tak, dużej ilości osób się to kojarzy i właśnie to wygląda no jak taki produkt może faktycznie dla starszych osób, ale widziałam, że bardzo dużo osób właśnie poleca tą maskę, bardzo dużo Koreańczyków, więc z chęcią wypróbuję i tam były inne produkty z tej serii, więc spokojnie myślę, że można to komuś kupić. To, co jeszcze sobie kupiłam, to taki toner z Viti i widziałyśmy, że w internecie jest sprzedawana droższa wersja, 3 razy droższa i porównałyśmy skład i są tam lekkie różnice. Przede wszystkim no na przykład w tym nie ma propolisu, w tamtym jest, ale tak poza tym skład jest bardzo podobny i myślę, że właśnie w Daiso fajnie jest kupić takie produkty, jeżeli chodzi o pielęgnację, na pewno maseczki i może takie kojące i nawilżające. Takie podstawowe produkty, może tam nie wiem, retinolu to ja bym szczerze powiedziawszy nie kupowała, ale taki nawilżający, ty masz nawilżający toner, a to zaraz do tego przejdziemy, taki właśnie kojący toner za 15 zł wydaje mi się, że spoko. I to, co ja mam jeszcze... On się wydaje takie gesty. Nie Właśnie się wiem, takie czy gesty wydaje, jak taki... No teraz tak widzę, że właśnie tak zauważyłam, że on bardzo gęsty jest. Tak. Te bąbelki takie zostają. I... O, rozwaliłam. I to... No patrz jak bąbelki. Jak taki żel aloesowy No, trochę, nie? no. Takie płatki, które się nazywają skin pack, czyli można to nasączyć tonerem albo na przykład serum i po prostu zrobić sobie taką małą maseczkę na twarz. Ja je bardzo lubię, one są takie cienkie i też mają taki spoko kształt, ale tych rodzajów w Daiso jest cała masa, więc można sobie coś z tego wybrać. Okej, i to jeszcze co mam, to też z Viti, z tej samej firmy co ten toner i Riddle Shot by the way, o którym jest filmik na naszym kanale, więc jak nie oglądaliście, to nadróbcie. Mam takie małe maseczki i one są też maseczkami w płachcie, tylko one są jakoś tak śmiesznie bardziej zapakowane, bo Są bardziej kompaktowe. Tutaj pewnie będzie więcej rozwijania, ale to też są oczywiście moisturizing and soothing, czyli nawilżające i kojące maski, mój ulubiony typ. Właśnie z Sika. Może Monika zrób shorta, jak rozwijasz i nakładasz taką Tak. maseczkę. O, ten powinien być niedługo na kanale, więc zobaczcie jak kompaktowo jest to zapakowane. Zobaczymy. Ja jestem też ciekawa. No. W sobie takie małe opakowania, ale napakowany jest porządnie. Nie powiem, że ten, ale tu chodzi bardziej o ten środek, który ma nam pomagać. Tak. No. I ostatni już produkt to takie popularne ostatnimi czasy, nawet już dłużej niż ostatnimi czasy, takie Pore Pack, czyli takie płatki do nosa. A z tej samej firmy mam też No. te
Co Takie to jest? patsy. Patsy. I to jest właśnie z Dr. G, z tej firmy. Tak, to jest cała seria z tego bardzo drogiego kremu do twarzy. Mojego Z ulubionego. rankingu. To co robimy, to nakładamy to na nos. Tutaj te wszystkie węgory i różne różności powinny wyjść i macie taki patyczek, którym to wszystko usuwacie i to co jest istotne, uroczo trzeba zaraz po tym nawierzyć nos, żeby znowu coś tam się nie pojawiło. Tak. I to z moich produktów Piękny opis. piękny, fantastyczny opis. Z moich produktów to wszystko. Teraz przejdziemy do tego, co Martyna sobie kupiła. Ja kupiłam, może zacznę od takich śmiesznych rzeczy do przetestowania. Wiecie, tu w Korei często się zdarzają takie właśnie dziwaczki, które nie są, raczej dziwaczki ze strony na przykład europejskiej, polskiej, bo na przykład w Korei to są normalne rzeczy, gdzie Tak. normalnie możecie kupić, ale ja jako osoba, która nie za często kupuje właśnie takie rzeczy, Jeszcze nie testowałaś. jeszcze nie testowałam, a jak widzicie raczej V-Line to u mnie nie istnieje, to sobie to przetestuję i zobaczę, może też przetestuję to w jakimś shortsie, bo całego filmu na taki temat chyba nie będziemy robić. Chyba jednak nie. Więc przetestuję i zobaczymy, czy to działa, bo wiem, że ludzie teraz masaże robią. No ja też. A robisz też. Ja Ja nie też. robię, bo ja się boję podrażniać. Więc Ja wiesz. tutaj widzisz, już się pojawia coś. Trzeba zadbać o to. A z kolejnych rzeczy, które zakupiłam, to mam peeling toner padsy i one są bardzo w takich malutkich opakowaniach. Ja nigdy ich nie testowałam. Boję się kupić po prostu dużo produktu, na przykład jak są dostępne w Olive Young. Tak. Dlatego wolę wydać 1000 I sprawdzić. spróbować, przetestować, tak, bo to są peeling padsy, więc ja na przykład tych mechanicznych nie za bardzo mogę używać na moje podrażnienia, bo to jeszcze bardziej zaogni ten stan, a się zastanawiam właśnie, czy na przykład takie Chemiczne. chemiczne bardziej, które nie będą podrażniały, ale to oczywiście zależy też od składników, dlatego Tak. mam tutaj dwa takie opakowania. Dzisiaj jadę na kemping z moją rodzinką, to sobie na noc przetestuję na kempingu, bo to jest taki pak. Więc mamy tutaj 3 rzeczy. Fajne było to, że jeszcze jeden produkt, ale ja go nie zakupiłam, bo zapomniałam o tym. Jest taki duży i tam naprawdę Tak, wszystko masz. Tam jest wszystko, jest chyba tych 5 różnych rodzajów. Też to widziałam. Raz to widziałam, było, nie kupiłam wtedy, a już kolejnym razem poszłam do Daiso, już nie było. No właśnie, takie rzeczy to jak widzimy, to chyba Trzeba kupić od trzeba razu. kupować. I wiecie co, taki zestaw jest super na wyjazdy. Tak, właśnie, zwłaszcza na takie krótkie wyjazdy. 1-2 dni. Z nowości jeszcze właśnie mam GM Solution, nasz produkt główny chyba tutaj tego Tak. razem z VT. To jest Boost Toner XL i to jest ogromny toner, bo to jest Tak. 500 ml. Tak. Czy to jest... A, jeszcze kupiłam takie szczoteczki. To z polecenia także Moniki. Monika mówi, Też że je są mam, chyba ale okej. Tak. Okej są. Spoko są. Znaczy w Ale ogóle wiecie, w brakuje. Daiso fajnie jest kupić, no ja mam na przykład takie do pudru jakieś gąbeczki, co nie, one nie są jakieś fantastyczne, ale do takiego paktu, żeby włożyć po prostu, przypudrować zamiast, no czasem, no już nawet jak myjecie te gąbeczki, to niestety to nie wygląda za dobrze, więc co jakiś czas warto sobie zmienić, a to kosztuje niewiele, bo 3 zł za 2. Wiecie co, no to są produkty, które one są dobre, nie są jakieś rewelacyjne, ale są po prostu dobre. Tak. I ja jestem bardzo zadowolona też z się tego. Ja bardzo chyba, lubię. chyba zapomniałam opowiedzieć, że to są moje ulubieńce i jedyny minus jest tego, że Daiso chyba nie myśli i nie chce rozwijać Tak. tej sekcji właśnie Jest tych chyba tylko drewnianych. 5 rodzajów. Są milutkie, fajnie wykończone, naprawdę tutaj ładnie wchodzą, nie ścierają produktów, więc naprawdę ja jestem z nich zadowolona. Tak, w porównaniu do ceny to te pędzle to jest hit moim zdaniem Tak, też. tak. I to co my teraz... No i to chyba już wszystko, co miałyśmy powiedzieć Tak. o nowościach i o tych takich klasykach, które nam się bardzo podobają i do których byśmy wracały. A może teraz zakończmy ten filmik właśnie produktami, które nam się nie sprawdziły i których nie polecamy. Dobra.
Ja nie mam tych produktów aż tak dużo, bo one w większości nie są jakieś bardzo złe. Są takie okej, może niekoniecznie do polecenia, ale coś, czego ja bardzo nie lubię, to jest ten puder. Ja też. Bo on właśnie ma być też takim korekcyjnym, pomagać w wyrównaniu koloru naszej skóry i ma redukować zaczerwienienia, ale on niestety bardzo pozostawia ten zielony odcień na skórze i jako puder, którego używacie na samym końcu, to jest duży minus. Daje trochę taki odcień właśnie zieleni, który jednak się przebija i niestety, no wiecie, jak użyjecie na przykład tych korektorów takich w kremie lub coś tam podobnego, to i tak puder nakładacie na Tak, to. na to coś jeszcze nakładamy, nie? Tak, a tutaj nic więcej nie nakładacie, więc Tak, i to jest ostatnie. zbyt intensywne. Bardzo intensywne i to tutaj jakby to ma też dawać taki efekt blura, rozmycia i to ten efekt mi się wydawało, że w pewnym sensie on jest dobry, ale może za mocny, bo ten blur jest tak intensywny, że to jest taki wielki mat. Jak na przykład chcecie użyć tego tylko na nos, to wygląda bardzo sztucznie w porównaniu z resztą waszej twarzy, a jak nałożycie tego wszędzie, to jesteście zieleni, więc to jest produkt, który może być hitem, jeżeli popracują nad nim. To na przykład to, jak lubię ten róż, no już coraz Uważaj, nie gorzej otwieraj wygląda. Coraz gorzej to wygląda, możecie zobaczyć. To ten róż naprawdę fajnie daje i on daje taki... Monika nawet mnie chwaliła raz, jak Tak. ten róż wygląda na twarzy, bo bardzo ładnie wygląda, ale ten highlighter to jest jakaś porażka. Ja nie wiem, co on tam robi. Przy tym różu to jest taki biedny braciszek, biedna siostrzyczka, która... No spójrzcie, no takie... Dostajesz takie płatki. Płatki i najgorsze to jest to, że jak próbujesz to rozrobić, to on po prostu zostawia Ci takie plamy. I bez kitu musisz tak wcierać ten produkt, żeby on... rozetrzesz sobie wszystko, co masz na Tak, twarzy, tak. nie? Raz tak zrobiłam Uuu. i tak schodził mi. Jak bardziej rozcierałam, to bardziej mi to wszystko, co nałożyłam wcześniej, zaczęło odchodzić. Więc dla różu, czy bym go kupiła, no nie jestem pewna, bo co później z tym highlighterem mam zrobić? No plus jak ktoś tak cały czas usypuje, to No też właśnie, to tak bez słabo. sensu trochę. I słuchajcie, ja jeszcze dam jeden i wtedy oddam głos jeszcze Monice, jeżeli coś ma, bo ja mam, a pewnie ma, bo ona za to powie na ten temat coś, bo ja nie jestem fanką tego, to jest taki bardzo delikatny kolor, trzeba naprawdę napaćkać, a ja lubię na przykład. Ty lubisz właśnie, a na przykład ja jestem fanką tego produktu, może nie tego różowego koloru, ale ja lubię ten, taki brzoskwiniowy, łososiowy, jak to nazwać, bo właśnie ja lubię ten produkt za to, za co Martyna go nie lubi, właśnie za delikatny efekt, taki lekki akcent kolorystyczny, jeżeli nie lubicie właśnie za dużo takiego widocznego różu na twarzy, to właśnie to się sprawdzi, więc to jest taki produkt, dla niektórych to może być hit, dla innych miss, więc no. No. I tak jak pozostajemy na różach, no to ja jeszcze mam jedną niepolecajkę. Nie kupujcie tego, bo to chyba jest jakiś bezsens totalny. Ja nie wiem, po co to jest chyba po to, żeby wydać pieniędzy. Po prostu jest tak tego produktu mało, tak to śmierdzi niemiłosiernie, że po prostu czuć to i to nie wietrzeje niestety. Zostaje razem z nami do końca i trzeba naprawdę dużo dać, żeby było widać jakiś efekt. To ma dawać mokry policzek, ale ten efekt Nie bardzo widać. szybko znika. Bardzo szybko znika i nie daje tego efektu. Jeszcze za to, że to ma 4,5 ml, No właśnie. czyli to jest maciupeńkie, a kosztuje, no, niby tanie, ale w porównaniu do innych produktów Tak, z właśnie. Daiso, No właśnie. to nie? jest bardzo drogo. Ja z takich niepolecajek może te palety, ale to też jest takie, po prostu one są bardzo delikatne i trochę za bardzo może pudrowe te kolory. Użyłyśmy tej jednej paletki właśnie do koreańskiego makijażu wiosennego i bardzo słabo się to Tak, blendowało. chyba parę razy, raczej nawet powtórzyłam raz Monice, że za delikatnie, nic w kamerze Tak, nie widać. Tak, a ja ciągle mówiłam, że taki delikatny efekt właśnie przez te produkty, one są ok na takiego dzienniaka i też nie są aż takie tanie, bo kosztują 5000, więc moim zdaniem lepiej dopłacić trochę więcej i kupić sobie lepszą paletę. Tutaj właśnie widać nasze różnice Tak. makijażowe. Ja na przykład lubię mocniejszy efekt, Monika lubi delikatny efekt.
ale ciągle jest problem właśnie Z zapachem. z zapachem. Ja na przykład właśnie lubię ten produkt, taka ale guma. to tak ma bardzo intensywny zapach, co wydaje mi się, że właśnie w większości tych produktów z Daiso jest minusem, że one pachną dość intensywnie i kolor jest fajny, jeżeli właśnie lubicie taki delikatny efekt. Jeżeli chodzi o zapachy, to większość właśnie produktów z Daiso. Jeżeli nie lubicie zapachowych produktów, to niestety jest ich bardzo dużo. Właściwie mam wrażenie, że większość. Tak, jest ich bardzo dużo i Zwłaszcza większość. z kolorówki to praktycznie wszystko. Jeśli idzie o pielęgnację, to my też aż tylu nie próbowałyśmy, żeby powiedzieć. Dobrze, i to chyba jest wszystko, co chciałyśmy powiedzieć na temat Daiso i produktów, które nam się sprawdziły, a które nie. Oczywiście zostały jeszcze te do przetestowania, ale to z biegiem czasu na pewno będziemy Wam dawać znać o nowościach i nie tylko, i o tych produktach, które przetestowaliśmy, więc W naszych polecajkach. zasubskrybujcie kanał, polajkujcie Tak. film. I zostawiajcie komentarze. Dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami i do zobaczenia kolejnym razem. Pa! Super, bo nie mamy, Fantastico. już przestało nagrywać, bo jest No cała super, karta. bo jest 14. Bo mój mąż czekamy, aż otworzy drzwi. To jest takie awkward, nie ma takie przyjdź już tutaj, ale potem zostanę. No i głównie